Tenba Solstice V2 to druga generacja popularnej serii plecaków fotograficznych. Na ulotce możemy przeczytać, że to idealny wybór dla fotografów, którzy oczekują niezawodnego i wygodnego transportu sprzętu. Czy tak jest w rzeczywistości? Używam go już jakiś czas, także wyrobiłem sobie zdanie na ten temat. W skrócie mamy tutaj plecak o pojemności 20 litrów z dostępem od góry oraz bezpośrednio od pleców. A ja nazywam się Hubert Multana i witam Cię na moim kanale, gdzie opowiadam o sprzęcie do filmowania i fotografii. Zanim jednak zaczniemy, krótki disclaimer. Plecak kupiłem za swoje własne środki na potrzeby nagrania tej recenzji, ale także na użytek prywatny. Było to możliwe m.in. dzięki wsparciu moich patronów w serwisie Patronite. Ten odcinek ma jednak swojego sponsora, a jest nim platforma Artlist. Artlist to idealne narzędzie dla filmowców, montażystów oraz wszystkich tych, którzy tworzą treści na media społecznościowe. Znajdziecie tam nie tylko muzykę do filmów, ale także stokowe ujęcia wideo, efekty dźwiękowe oraz od niedawna Cinematic LUT, które poprawią jakość Waszych filmów oraz możliwość generowania lektora przy pomocy AI. A to wszystko w ramach jednego abonamentu. W opisie tego filmu znajdziecie link z zaproszeniem do Artlist, dzięki któremu możecie otrzymać 2 miesiące za darmo. Przejdźmy do plecaka Tenba Solstice. Zacznijmy od tego, skąd ten plecak u mnie się wziął i dlaczego był mi potrzebny. Bo tak się składa, że to już drugi plecak Tenba u mnie w domu. Pierwszy model, jaki posiadałem, to Tenba Axis o pojemności 24 litrów. Jest to mój podstawowy plecak, który zabieram na wszystkie swoje zlecenia komercyjne, ale także na wszystkie dłuższe spacery, zwłaszcza gdy kręcę swoje odcinki na YouTube. Tam zdecydowanie korzystam z tej większej pojemności, bo nie ukrywam, zawsze gdy nagrywam odcinki, biorę całkiem sporo sprzętu. Są jednak takie momenty, że użytkuję swój sprzęt prywatnie, czy to na spacerach, czy też w trakcie krótszych prywatnych wyjazdów. Wtedy biorę zdecydowanie mniej sprzętu, nie zależy mi, żeby zmieściło się go w plecaku zbyt dużo, zależy mi na tym, żeby plecak był wtedy bardziej kompaktowy, ale zależy mi przede wszystkim, żeby był to plecak inny niż ten, którego używam na co dzień do pracy. Zależy mi na tym, żeby nie przekładać sprzętu pomiędzy plecakami, natomiast przede wszystkim zależy mi na tym, żeby zachować jakąś taką podstawową higienę psychiczną, czyli żeby sprzęt dedykowany do pracy był sprzętem do pracy, a coś, co ma sprawiać przyjemność i być hobby, żeby takim właśnie było. Gdy jestem na spacerze, nie zależy mi na tym, żeby mieć bardzo wiele miejsca, gdzie mogę przechowywać sprzęt, zależy mi przede wszystkim na tym, żeby w przypadku na przykład nagłego pogorszenia się warunków atmosferycznych móc go tam schronić przed deszczem. A czasami zdarza się też tak, że na przykład po spacerze ogarniamy jeszcze zakupy, i głupio wchodzić do biedry z aparatem. Teoretycznie 1 czy 2 małe aparaty mógłbym zmieścić do jakiegoś slimbaga, natomiast nie ukrywam, jestem człowiekiem nieco oldschoolowym, zdecydowanie lepiej, pewniej czuję się w momencie, gdy mam na plecach klasyczny plecak. Nawet jeżeli wydawać by się mogło, że swój sprzęt spokojnie mogę zmieścić do małej torby przewieszanej na ramię, to tutaj jednak zdecydowanie wolę plecak, nawet jeżeli jest on odrobinę większy i odrobinę droższy. Gdy genezę zakupu mamy już za sobą, to możemy spokojnie przejść sobie do samego plecaka. Tenba Solstice V2, jak sama nazwa wskazuje i jak już wspominałem na początku filmu, jest to druga generacja tego plecaka. Charakteryzuje się ona stonowanym i miejskim designem, który tak nie bardzo rzuca się w oczy na ulicy. Najważniejsza sprawa to waga plecaka. W tym przypadku mamy do czynienia z plecakiem, który waży około 1,5 kg. Stawia go to tak mniej więcej w środku stawki. Na pewno nie jest to ultra lekka konstrukcja, ale też nie jest to najcięższy plecak, z jakim miałem do czynienia. Dla wszystkich tych, dla których waga 1,5 kg może wydawać się duża, to muszę powiedzieć, że wynika ona bezpośrednio z samej jakości wykonania tego plecaka oraz z jego budowy i jest ona w pełni uzasadniona. Uwarunkowana ona jest solidną, sztywną konstrukcją oraz zastosowaniem stabilizującego pasa biodrowego. Ja osobiście, prywatnie jestem bardzo dużym fanem plecaków ze stabilizującym pasem biodrowym. Nie lubię plecaków, które takiego pasa nie posiadają, nawet jeżeli dzięki temu są mniejsze, lżejsze i tańsze. Dla mnie pas biodrowy to jest taki absolutny must have. Warunek konieczny, dzięki któremu plecak wiem, że może być dla mnie, natomiast jeżeli takiego pasa nie posiada w ogóle, to mam sprawę jasną, wiem, że na pewno nie jest to sprzęt dla mnie. Plecak też bardzo wygodnie i pewnie leży na plecach. Pasy, które zostały w nim zastosowane, nie są ani zbyt szerokie, ani zbyt wąskie, natomiast są odrobinę cienkie, co nie ma negatywnego wpływu na to, jak one leżą. Przede wszystkim nie wbijają i nie wrzynają się tutaj w okolice barków, zwłaszcza gdy plecak jest mocniej wypełniony i przez to cięższy, ale na to też ma wpływ zastosowany pas biodrowy, o którym mówiłem wcześniej. Usztywniona konstrukcja od tyłu sprawia, że leży on na plecach po prostu wygodnie, niezależnie od tego, czy jest on wypchany, czy nie, czy zakładamy
go na grubą kurtkę, czy na przykład tylko na bluzę. Należy też odnotować, że dno plecaka jest bardzo mocno usztywnione, co oznacza, że w momencie, gdy odkładamy go na beton czy na trawę, jest on w stanie swobodnie, samodzielnie stać i trzymać pion. Nie ma tutaj żadnego ryzyka, że się on przewróci. Jest to bardzo ważna cecha plecaków fotograficznych, bo nie ma co ukrywać, wypełnione one są drogim sprzętem i często odkładamy je na ziemię, na beton i tak dalej. W tym przypadku nie miałem absolutnie żadnych obaw, żeby taki plecak odłożyć nawet na betonowy murek, który znajdował się około pół metra nad asfaltem. Ogólnie zaufanie do sprzętu to jest bardzo ważna rzecz i tutaj myślę, że broni się to samo przez siebie, bo tak jak już wspominałem, Tenba jest moim drugim plecakiem tej samej marki, który zakupiłem głównie dlatego, że byłem zadowolony z pierwszego egzemplarza. A jak możecie zauważyć sobie na moim kanale, pierwsza recenzja plecaka Tenba pojawiła się na początku tego roku, co oznacza, że jest on w moim posiadaniu już blisko rok, jestem z niego naprawdę zadowolony, nic się negatywnego nie wydarzyło, więc dla mnie to jest najlepsza rekomendacja. Jeżeli chodzi o ogólną jakość wykonania, to ja nie mam większych zastrzeżeń. Mamy tutaj do czynienia z bardzo wytrzymałym materiałem nylonowym. Jest on po pierwsze nie tylko bardzo mocno odporny na przetarcia, ale także całkiem nieźle radzi sobie z tym, że nie przylegają do niego zabrudzenia. Nie ukrywam, zdarza mi się odkładać plecak gdzie popadnie, gdy robię jakieś ujęcia, także no one po jakimś czasie mają prawo wyglądać gorzej, ale w tym przypadku nic takiego nie ma miejsca. Także generalnie elementy nośne, podstawa, zamki, wszystko wykonane jest naprawdę bardzo ok, tutaj nie mam co do tego żadnych zastrzeżeń. Plecak ma wymiary 240 na 450 na 150 mm, co pozwala zmieścić w nim dwa aparaty bezlusterkowe z kompletem obiektywu. Dostęp do głównej komory dostępny jest na dwa sposoby. Pierwszy to oczywiście przez górną klapę, która chroniona jest podwójnym zamkiem oraz rzepem. Mamy także możliwość dostania się do plecaka przez plecy, co w połączeniu z pasem biodrowym umożliwia nam dostanie się do całego wnętrza plecaka bez potrzeby odkładania go na ziemię, no jeżeli znajdujemy się już na przykład w bardzo ekstremalnym terenie. Wszystkie zamki chodzą niezwykle płynnie, nie ma absolutnie żadnego problemu z dostępem do żadnej części plecaka, nawet jeżeli pracujemy w rękawiczkach. Oczywiście układ komory jest w pełni modyfikowalny i tak naprawdę od naszych potrzeb, naszego sprzętu, tego ile go mamy oraz od naszej wyobraźni zależy, jak to sobie poukładamy w środku i ile tego sprzętu zmieścimy. Na filmie prezentuję Wam przykładowy układ, który zastosowałem, który wydaje mi się jest maksimum tego, co do tego plecaka można zmieścić, a były to m.in. 3 aparaty fotograficzne, komplet obiektywów i jakieś akcesoria. Tak jak już wspomniałem, były to 3 aparaty, był to Fujifilm X-T50 z obiektywem 27 mm f1.2 Viltroxa oraz Canon R50 z obiektywem 85 mm f2 i analogowy Compact Olympus Miu. Jeżeli chodzi o obiektywy, to miałem tam także Viltroxa 75 mm f1.2, Canona RF70-200 f4L oraz nowego Canona 2870 f2.8 STM. Do tego oczywiście komplet wszystkich niezbędnych akcesoriów. Dodatkowe baterie do aparatów, mikrofon kierunkowy Sennheisera oraz dedykowany do tego zestawu pokrowiec przeciwdeszczowy. Jak możecie zauważyć, w plecaku mimo to zostało jeszcze odrobinę miejsca, w które można by coś wcisnąć. Jeżeli byłaby taka potrzeba, żeby do plecaka zmieścić jeszcze ładowarkę albo jakiś dysk przenośny, no to byłaby taka możliwość. Na bokach plecaka znajdziemy także dwie elastyczne komory. Mi udało się tam zmieścić gimbala DJI RS3, ale spokojnie zmieści się tam także butelka wody. Ze zmieszczeniem statywu myślę, że mógłby być już problem, chyba że Wasz statyw jest naprawdę bardzo kompaktowy w wymiarze. Ogólnie jednak myślę, że w tych komorach bocznych umieszczenie statywu będzie odrobinę problematyczne, ale nie powinno być niemożliwe. Do naszej dyspozycji jest także komora frontowa, dedykowana przede wszystkim na laptopa. Producent deklaruje, że mieści się tam laptop o przekątnie 14 cali. Mi udało się tam wcisnąć MacBooka Pro, którego używam, o przekątnej 16 cali. Natomiast muszę powiedzieć, że to już był absolutny maksimum, co można do tej komory zmieścić. Było to naprawdę ciasno spasowane, wymagało użycia odrobiny siły, zamki były mocno napięte, tak samo jak szwy. Nie polecam, przyznam szczerze, takiego rozwiązania na dłuższą perspektywę. Jednorazowo w przypadku awaryjnej sytuacji myślę, że takiego laptopa można tam wsadzić i wcisnąć. Natomiast generalnie chyba jednak trzymałbym się tego, co mówi producent, że 14 cali to może być takie maksimum. Ewentualnie może 15, ale już te 16 cali MacBook Pro jest troszeczkę za ciasno. Oprócz tego w tej komorze frontowej mamy kilka przegródek, w których możemy sobie zmieścić jakiś zestaw filtrów, kart pamięci, portfel albo klucze.
Jest tam także dedykowana komora na umieszczenie AirTaga. Plecak Tenba Solstice V2 dostępny jest w 2 wersjach kolorystycznych oraz w 4 pojemnościach, przy czym warto mieć na uwadze, że te dwie mniejsze pojemności, czyli 12 i 16 litrów, to są takie torby przewieszane przez ramię, natomiast pojemność 20 i 24 litry, no to są już klasyczne plecaki. Generalnie moje wrażenia z użytkowania tego sprzętu są jak najbardziej pozytywne. Przede wszystkim najważniejsze plusy, jakie są w tym plecaku, to to, że jest on bardzo solidnie wykonany oraz bardzo mocno usztywniony, co sprawia, że plecak potrafi samodzielnie stać. Nie ukrywam też, plecak dla mnie osobiście ma bardzo ciekawy design, który po prostu pasuje do mojego stylu. Bardzo podobają mi się przede wszystkim te niebieskie dodatki, które według mnie bardzo pasują do czarnego ogólnego wyglądu tego plecaka. Jest to też bardzo podobny wygląd do plecaka Tenba Axis V2, którego używałem już wcześniej. Są one podobne, ale jednak mimo wszystko troszeczkę inne, co mi bardzo odpowiada. Jeżeli chodzi o minusy, to według mnie nie ma ich zbyt wiele. Choć plecak uchodzi i jest dosyć pojemny, to warto mieć na uwadze i pamiętać o tym, że komora tego plecaka jest stosunkowo płytka, wąska, no nie wiem jak to określić, raczej płytka. Nie ma co ukrywać, jest to cecha charakterystyczna dla plecaków o niższej pojemności, no bo nie da się zrobić plecaka w rozmiarze dziecięcym, żeby był on dosyć gruby. Przekłada się to jednak na jedną rzecz. Jest mała szansa, że uda się nam tam zmieścić pionowo większe czy dłuższe obiektywy. I tak, o ile na przykład obiektyw Canon RF2870 f2.8 STM mieści się zarówno pionowo, jak i należąco, tak już obiektyw typu 1535 f2.8L, który jest obiektywem zdecydowanie grubszym i dłuższym, no już niestety możemy w takim plecaku umieścić tylko poziomo. Generalnie więc plecak tego typu, takiego rozmiaru zdecydowanie lepiej sprawdzi się do aparatów typu APS-C, które są bardziej kompaktowe, no i przede wszystkim mają mniejsze obiektywy niż aparaty pełnoklatkowe, do których obiektywy są po prostu dużo bardziej masywne. Dla mnie osobiście nie jest to wada, ale warto to odnotować, jeżeli korzystacie z większego sprzętu. Tak jak już mówiłem, ja tego plecaka potrzebowałem przede wszystkim głównie hobbystycznie, używam go z takimi aparatami jak Fujifilm X-T50, od niedawna Fujifilm X-M5, czy z kompaktami analogowymi, takimi jak Olympus Mule, czy od niedawna Kodak Ektar. Zabieram go głównie na spacer hobbystycznie, nie noszę w nim nie wiadomo jak dużo sprzętu, więc dla mnie w takich zastosowaniach sprawdza się naprawdę dobrze.